Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku wraz z panią prezes i naszym najmłodszym synem Karolem testujemy Audi A6. Widzicie napis A5. A co? Audi. I kto poskoczy? No właśnie. Coś mi się wydaje, że nikt nie poskoczy tego typu, ale jak pokazuje A5 Audi tego typu. Który dostarczył nam jeden z naszych widzów. Także oglądajcie. Gdy twój samochód elektryczny ulega awarii, zaczyna się wyścig z czasem. Zaczynasz nerwowo wyszukiwać w internecie, zaczynasz szukać na forach internetowych, zaczynasz szukać na Facebooku. Pojawiają się anonimowe odpowiedzi i anonimowe warsztaty, co do których nie masz pewności, że wykonają usługę poprawnie. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Na szczęście dość szukania po omacku. Czas na rewolucję w serwisowaniu samochodów elektrycznych. Znajdź właściwy warsztat, sprawdź co naprawdę potrafi, skontaktuj się z nim, uruchom nawigację i jedź. EV Repair Finder. Skończ z chaosem, postaw na bezpieczeństwo. Słuchajcie, te testy, które robimy na bazie pojazdów dostarczonych przez Was, przez naszych widzów, czyli pojazdów użytkowych, które są kupione normalnie z salonu czy w jakikolwiek inny sposób i są przez Was użytkowane, są dla nas najcenniejsze i myślę, że dla tych, którzy to oglądają, też są najcenniejsze. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim dostajemy samochód w takiej konfiguracji, jaką większość z Was by wybrało. Samochód niepodpicowany konfiguracyjnie tylko pod testy, to nie jest samochód prasowy, to jest samochód po prostu takim, jakim każdy z nas prawdopodobnie by jeździł. A dodatkowa rzecz wynika z tego, że polski rynek w większości opiera się na obrocie samochodami używanymi, więc Was, jak i mnie, dużo bardziej interesują testy samochodów używanych, które trafią niebawem na rynek wtórny. No to co? Lecimy. Od razu zmiana biegów, powiem Wam zupełnie coś innego niż w Tesli. Miałem chwilę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Dostałem nawet instruktaż od osoby, która nam użyczyła ten samochód, także jeszcze raz bardzo dziękuję, bo naprawdę podeszła do tego bardzo profesjonalnie. Zawstydziła mnie też tym, jak ten samochód został wyczyszczony, bo ja tutaj podczas tej zmiany udostępniłem swój samochód z kolei w zamian, no i mój samochód taki czysty nie był. Samochód jest w wersji tylonapędowej, więc jest to wersja nieco słabsza. Robi z jednej strony pozytywne wrażenie. No mamy tutaj platformę Porsche, więc mamy bardzo fajny... jeszcze musimy wyłączyć ostrzeganie o przekroczeniu prędkości. Tak jak i w Tesli, tak i tutaj to ostrzeganie nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Bardzo duży, fajny ekran tutaj, taki instrument cluster, rozbudowany do jakby ekranu obsługującego funkcje multimedialne i dodatkowy ekran dla pasażera. Pierwsze wrażenia są takie, że samochód jest długi, ale z drugiej strony jest węższy niż Tesla, przynajmniej tak się wydaje. Tak. Ale jest chyba, nie? Tak, wydaje się być węższy. Jak stał zaparkowany koło Y, to zajmował mniej miejsca niż standardowo Y. Ale z drugiej strony jest dłuższy. Jest zdecydowanie dłuższy, chociaż z drugiej strony to Karol zwrócił nam uwagę praktycznie od razu jak tutaj wsiadł, że miał mniej miejsca. Nie wiem, czy to jest prawdopodobne. Trzeba byłoby sprawdzić, jak wygląda ta kubatura tutaj tej przestrzeni pasażerskiej, tak to się nazywa. Ale faktycznie jak patrzę na to, co tu się dzieje, to Karol, mamy mniej miejsca i fotele są dużo bardziej mięsiste niż w Y. One są naprawdę grube. Zresztą zobaczcie to pewnie też na teście wnętrza, który będzie robiła pani prezes. Samochód ma przyjemne zawieszenie i wydaje się być bardzo dobrze wygłuszony w środku. Jak jechałem pierwszy raz z EV Repair do domu tym samochodem, to jechał za mną motocykl i tam jeszcze, jak to się mówi, kręcił, gazował. I powiem Wam, było zaskakująco niewiele słychać. Także trzeba przyznać, że ten wózek jest rewelacyjnie wyciszony. Oczywiście ilość tych wszystkich przycisków i to wszystko, co tu się dzieje, dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do Tesli, to jest trochę zawrót głowy. No, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić zapewne. Nie no, oczywiście, ale no, zresztą sama zobaczysz później, jak będziesz też jechać, obsługa autopilota, chyba jeszcze gorsza niż w Tesla Model S. Patrząc na to, jak to się rozwijało później. Także z perspektywy użytkownika Tesli myślę, że byłby, oczywiście wszystko jest znowu do zrobienia, tak jak mówi Patrycja, ale no, byłby to trochę bardziej długotrwały proces, żeby do tego się przyzwyczaić. 4 tryby jazdy, jeżeli dobrze pamiętam, to był komfort, ekonomiczny, power, a zresztą zobaczmy. Inaczej się nazywały. Był jakiś na D? Tutaj, proszę bardzo. Właśnie. Przepraszam, balance, dynamic, comfort i efficiency. A ja właśnie wolę w efficiency. Dobra, jeszcze raz. Pyk. Efficiency. I teraz jesteśmy bardzo efficient. Biedronka.
I niestety, żeby uruchomić rekuperację, trzeba przytrzymać D dłużej. Teraz jest taka super rekuperacja. No bo to jesteś na B teraz. Teraz jestem na B, plus jeszcze tryb efficiency. Puść. No tak, Tak. w miarę, w miarę. Komentarze z tyłu. Grafika na ekranie głównym, jak i na instrument clusterze już bardzo mocno ulepszona względem tego, co pamiętamy, nie wiem, z ID3 czy z ID4, wtedy kiedy je testowaliśmy pierwszy raz. To już robi dużo lepsze wrażenie. Trochę jest efekt taki, że kierownica nam wcina się w ten ekran, no bo nie ma innej możliwości, ale z drugiej strony ekran jest przedzielony, no bo to są dwa odrębne i ten ekran jest tutaj przedzielony mniej więcej w miejscu, w którym przebiega ta kierownica. Oczywiście jak sobie ją gdzieś indziej ustawicie, to ona Wam będzie instrument cluster lub ekran częściowo wycinać, więc moim zdaniem to jest nie do końca szczęśliwe rozwiązanie. Jednak w Tesli w zasadzie nie jesteśmy w stanie sobie ekranu zasłonić. Owszem, jest tak, że czasami musimy kątem oka patrzeć na prędkość czy na jakieś tam parametry jazdy, ale z drugiej strony, no tutaj jestem rozproszony wręcz tą ilością tych informacji, które się tutaj znajdują. To, co mi się podoba, to że tutaj jest czarne tło i od razu zaczęłam się zastanawiać, czy u nas w samochodach Tesli też jest możliwość ustawienia ciemnego tła, czy tylko jasne? Jest możliwość. Jest. Jest możliwość ustawienia ciemnego tła. Mamy po prostu tak, że u nas to jest dostosowane do pory dnia. No tak, kiedy się włączają światła, kiedy jest ciemniej, to po prostu wtedy ekran też ciemnieje, a normalnie jest jasny, ale... Czy żeby był cały czas na przykład na ciemno? Można, tak. Można. To nawet nie zwróciłam uwagi. No ja tutaj pierwsze takie wrażenie, jak wsiadłam, to wpadłam w fotel, więc pierwsze co to podnosiłam sobie go wyżej, ale cały czas mam wrażenie, że siedzę nisko. No nie, no bo to jest jednak troszeczkę niższy pojazd. Takie jeszcze drobne uwagi dotyczące tego całego wyposażenia wnętrza tutaj. Wszystko jest dosyć dużo, może nie wszystko, ale bardzo dużo materiału glossy jest. Zakładam, że on będzie miał tendencję do rysowania się. Kierownica wydaje się trochę archaiczna, jeżeli chodzi o jej wykonanie, wielkość, mięsistość. Wydaje mi się, że od takich kierownic się już odchodzi. Nie wiem, to znowu też poprawcie mnie, pani prezes będzie Wam robiła test wnętrza, to też jakby zdobędziecie własne wyobrażenie na ten temat. Archaiczna ilość manipulatorów wszelkiego rodzaju, szczególnie tutaj przy kierownicy, no to jest tego strasznie dużo. Mamy też takie do sterowania rekuperacją, plusik, minusik. Wydaje się, że promień skrętu też nie jest za ciekawe w tym samochodzie. Strasznie tak wchodzi się, jakby się krążownikiem szos jakimś jeździło w te zakręty. I ma się wrażenie, że się zaraz coś przypierdzieli. Także czucie to jest też wywołane tym, że my jeździmy samochodami nieco mniejszymi niż to Audi w tej chwili i być może to też jest powodem, dlaczego tak odnoszę takie wrażenie. Klaustrofobicznie czuję się w tym samochodzie. Klaustrofobicznie? No takim... No nie, no Patrycja, przesadziłaś teraz. No nic na to nie Nie no, poradzę. klaustrofobicznie. Może faktycznie to się wydaje Po prostu przytłaczająco. Mała szyba. Szyba mała, tak. Z przodu. Mhm. Tutaj nisko mi się wydaje. Wiesz, dawno nie jest... No tak, masz rację też. Faktycznie. A to nie zwróciłem uwagi wcześniej, ale masz chyba całkowitą rację. To jeszcze potem podniosę nas. No podnieś, bo ja też tak strasznie nisko siedziałam, podnosiłam. No tak, masz rację. Jakby trochę niżej jest tutaj. Nie masz tego wrażenia, że on taki jest, że nie masz wyczucia tych boków tego samochodu, że on się wydaje taki kurczę. Nie. Nie? Ja mam tak bardzo nawet bym powiedział. Jedyne co, to słyszę dźwięk. No właśnie czego dźwięk? No nie powiem, że dźwięk silnika. No udawanego silnika. Taki delikatny dźwięk udawany silnika. Ale myślisz, że to jest udawany dźwięk? Czy Tak. to jest dźwięk A czego to był? zawieszenia na przykład? Nie. Fajne, bo jak puszczam hamulec, to Się toczy, rusza. także uważaj też. Tak. Wiesz to dlaczego fajne? Bo normalnie jak jedę swoim samochodem, to ja używam tylko pedału gazu, To od razu ci... ale sekunda. Tutaj natomiast jestem zmuszona do używania pedału hamulca. Tak. Tak. To jest ok, ale zobacz, teraz jak sobie weźmiesz jeszcze raz do tyłu, tyk, to masz B. Jak jeszcze raz, to masz D. Jak jedziesz w drive'ie, to samochód się prawie niemalże swobodnie toczy i rusza podczas, jak puszczasz pedał hamulca, a jak zrobisz B, to jeździ mniej więcej tak jak większość samochodów elektrycznych. Okej, dobra. No ja z perspektywy pasażera też czuję się trochę zagubiony. No. Niby fajnie, że tu jest ten wyświetlacz, ale powiem szczerze, on trochę tutaj nie pasuje. On nie jest taki, jedziesz. Wiesz, nad czym się zastanawiałam? Czy jak ja sobie coś tu poustawiam, to ty mi możesz w tym czasie namieszać i poustawiać swoje? Nie chciałbym w czasie jazdy tego testować. Nie no, ustawień jazdy tam nie masz. Ty bardziej takie masz...
Spotify'a mogę wyłączyć, ale muszę zalogować się do telefon. Połączenie telefonu, brak telefonu włączonego z Audi. Ale jest YouTube i zobaczymy, czy mogę oglądać YouTube'a. A ty widzisz to, co ja tutaj widzę? Nie. Mogę oglądać YouTube'a, zobaczcie. Filtr włącza się dopiero wtedy, kiedy ruszamy. Czyli jak jesteśmy podczas jazdy, czyli jak koła wprawią się w ruch, to ekran się przyciemnia, Patrycja nie widzi lub prawie w ogóle nie widzi. A teraz i Patrycja widzi, ja widzę i faktycznie też jest jaśniejszy obraz na ekranie. Dobrze, ja to wyłączę, żeby nie zakłócać. No jak jest ciekawa treść, to można się zagapić na światłach. A nasze treści zawsze są ciekawe, to tak przy okazji. W każdym bądź razie, strategia Porsche jest taka, że te największe konfiguracje idą od najbardziej wypasionych marek z grupy, czyli m.in. z Porsche, w dół do Audi, z Audi do Volkswagena, z Volkswagena do Skody i tak to mniej więcej i do Seata, czy tam teraz to się nie nazywa Seat, tylko Cupra. I tak to mniej więcej się rozprzestrzenia po tych markach, czyli jeżeli szukamy tak zwanego bieda Porsche, to idziemy do Skody i do Cupry. Jeżeli szukamy czegoś w środkowej półce, to prawdopodobnie dotykamy Volkswagena, a jeżeli szukamy czegoś lepszego, ale masowego wciąż, to Audi, a jeżeli szukamy super unikalności, no to chyba idziemy do Porsche. Nie mamy w ogóle dachu panoramicznego, no bo to jest taka konfiguracja. Nie przeszkadza nam to chyba specjalnie, co? Czy przeszkadza? Takie przytłaczająco jest. No ja się przyzwyczaiłam, chociaż latem grzeje z góry, tak? Ale no trochę tak przytłacza. To jednak w Tesli ten dach jest taki Otwiera naszą przestronniejszy. przestrzeń. Tak, Otwiera naszą przestrzeń. Tak. Natomiast druga uwaga jest taka, że oczywiście w Tesli, to zresztą wiecie z tego materiału, który był też niedawno, no to przez ten dach naprawdę można się zagrzać. I to jest jak za szybą piekarnika w taką pogodę, w takie dni jak ostatnio mieliśmy. 38, 33, 35 stopni i to jest kłopot. Jak jest mocna operacja słoneczna, zresztą przerabialiśmy to, nie wiem czy pamiętasz, jak byliśmy w Stanach, w Kalifornii. Tak. Tam było 41 stopni. Ale na szczęście szyba była przyciemniona. Więc będziemy teraz pakować te weekendowe zakupy do tego jakże przestronnego bagażnika. I tu musimy przyznać, że Audi zrobiło kawał wielkiej roboty. Zobaczymy jeszcze, co tu się kryje pod spodem. To też jest sporo miejsca, powiem wam. Naprawdę tego nie jest mało. Bagażnik nawet nie jęknął. Tutaj jeszcze można byłoby bardzo duże zakupy wrzucić. Myślę, że ty też to oceniasz pozytywnie, co? Tak, bardzo fajne. Czyli mamy przynajmniej jeden bardzo istotny plus tego samochodu. Dziś testuję dla Was Audi A6 e-tron. Proszę bardzo. Jest trochę podobieństw do pozostałych samochodów elektrycznych. Ale jest też dużo pozostałości z samochodów spalinowych. Na drzwiach mamy sterowanie szybami, a także przyciski tutaj do blokady drzwi, do ustawiania, do wyboru, że tak powiem, ustawień kierowcy, sterowanie lusterkami i blokada zamykania, otwierania drzwi. Tradycyjne otwieranie drzwi klamką. Bardzo dużo różnych przycisków mamy w środku. Jak wiecie, ja za tym nie przypadam, ale myślę, że są użytkownicy, którzy to doceniają. Także mamy tutaj sterowanie na kierownicy w tym miejscu, do tego 3 manetki i jeszcze 2 przyciski po boku. Także jest tego sporo. Wyświetlacz, tak jak Bartek już wspominał, jest całkiem ciekawy. Jest to taki całościowy wyświetlacz przed kierowcą i z boku. Tutaj kierownica może, w zależności od ustawień kierownicy i od kierowcy, może zasłaniać część wyświetlacza. Na tym wyświetlaczu mamy bardzo dużo ustawień, m.in. sterowanie klimatyzacją, którą ja wyłączyłam, żeby nie zakłócała tutaj nagrywania. A ciekawa rzecz, bo wczoraj jak nagrywaliśmy materiał, to strasznie coś nam szumiało w fotelu. Nie mogliśmy dojść na początku do tego, co to jest. Tu się okazało, że to wentylacja fotela
Bardzo głośno słychać tutaj w tym miejscu. Teraz ją wyłączę. Także słychać mocno różnicę. Tu mamy na ekranie sterowanie wszystkimi potrzebnymi rzeczami. Można się tym bawić, ja uważam, że można się tym bawić oczywiście podczas postoju, niekoniecznie podczas jazdy. To jest tego bardzo dużo. Od ustawień samochodu, ładowania, po wzywanie pomocy drogowej. Z ciekawszych rzeczy to tutaj są 4 komforty jazdy, albo może tak, nie komforty. Z ciekawszych rzeczy to tutaj mamy 4 tryby jazdy, o których już wspominaliśmy. Balance, Dynamic, Comfort i Efficiency. Ustawienia dotyczące ładowania. Oprócz tego głównego wyświetlacza dla kierowcy mamy też taki z boku wyświetlacz dla pasażera. Można go włączyć. Można oglądać materiały, to już Bartek wczoraj sprawdzał, można oglądać materiały podczas jazdy, ponieważ jak samochód jedzie, to on się robi taki niewidoczny dla kierowcy. I można też włączyć w tryb spoczynkowy albo wyłączyć całkowicie. Mamy oczywiście gniazda ładowania USB-C, 2 gniazda zapalniczki, schowki, przycisk start, stop, biegi, dach jest zwykły, nie szklany, więc jest w tym samochodzie ciemniej. Jest w tym samochodzie ciemniej, przez co latem nie nagrzewa się tak bardzo. Siedzenia są wentylowane, co Wam pokazywałam już. Pokażę jeszcze bagażnik. Zanim przejdziemy do bagażnika, to pokazuję Wam, że tu nie ma uchwytów do trzymania się. Taki podłokietnik z miejscem na 2 kubki i można też wozić narty. Z tyłu dla pasażerów sterowanie podgrzewaniem foteli. Z boku mamy gniazdo ładowania, zarówno typ AC, jak i DC. Oraz bagażnik, który wczoraj testowaliśmy, już Wam pokazywaliśmy w dniu wczorajszym, że jest on całkiem spory. To jest kombi, także takie typowo auto rodzinne, aczkolwiek z tyłu tego miejsca dla pasażerów to tak dużo nie jest, to raczej dla młodszych pasażerów. Tak wyglądają kamery. Fajna sprawa, bo jest oprócz kamery cofania, jest też kamera jazdy do przodu. Bardzo fajna sprawa, która ułatwia parkowanie i manewrowanie. No i jeszcze pokażę Wam przedni bagażnik. Jest ciekawie to zorganizowane. Na pewno zdecydowanie lepiej niż wszystko miałoby być na wierzchu. Jest tu taki mały schowek na kable do ładowania. Mamy dostęp do płynu do spryskiwaczy. Tutaj pod klapką do akumulatora. Nagrywałam dla Was port ładowania od strony kierowcy, a dopiero teraz się zorientowałam. Dokładnie, że Audi ma... No może się jeszcze otworzy. Drugi się zamyka tam teraz, słyszę. A dobra, teraz się otworzy, o. A Audi, tak jak i Porsche, ma 2 porty ładowania, czyli z jednej strony ma typ 2 z CCS-em, a tutaj mamy po prostu typ 2. Co jest jak najbardziej fajną opcją, bo możemy... Tak, bardzo komfortowe. Tak. Chyba się ładuje, ale nie jestem pewien.
Jest Ładuje. zielony. Dobrze. Tutaj jeszcze Wam pokażę. Super sprawa, porty z 2 stron. Absolutnie potwierdzam. Jeszcze jestem zwolennikiem tego, żeby porty znajdowały się w ogóle z przodu samochodu. Chyba tak już po latach eksploatacji różnego rodzaju samochodów uznałbym, że dobrym miejscem jest przód. Tak jak to było kiedyś w Nissanach Leafach. Czyli z przodu, albo na przykład tak jak to chyba jest właśnie w Porsche, że ten port jest przeniesiony tam z przodu. Czyli tutaj w tym miejscu. Bliżej, generalnie łatwiej się podjeżdża przodem pod ładowarkę. Jeżeli podjeżdżamy bokiem, to czy on jest tutaj z tego boku, czy z tego boku, to też nie czyni wielkiej różnicy. No ogólnie jest trochę lepiej. Mamy akurat Porsche, to Wam pokażę lokalizację tych portów w Porsche Taycan. Jak widzicie, są one, tak jak mówiliśmy, z przodu. Słuchajcie, kontynuujemy, jest kolejny dzień, niedziela, kolejny dzień testów Audi A6, jeżeli dobrze kojarzę, Avant e-tron, czyli Audi elektrycznego, jeszcze mi się to przy okazji... Dociągają pasy. Tak, dociągają pasy. Zanim wyszedłem z domu, włączyłem też aplikację i włączyłem klimatyzację, żeby trochę schłodzić wnętrze. Wnętrze się schłodziło. Funkcje tej aplikacji będziecie widzieć też na przebitkach. Jest trochę tego, co prawda nie aż tak zaawansowane jak w Tesli, no ale tu trzeba przyznać szczerze, że grupa Volkswagen odrobiła lekcję w kontekście aplikacji. Ta aplikacja działa, mało tego, ona działa też jako kluczyk do samochodu. Zaraz wjeżdżamy w naszą trasę do testowania zawieszeń. I zaczynamy test. Ale zawieszenie już wcześniej pokazywało to, że jest jednak komfortowe. W porównaniu do czego? Do większości samochodów, którym jeździliśmy, może nie do wszystkiego. A dodatkowo wnętrze jest na tyle dobrze poskładane, że tutaj nic nie trzeszczy, nie stuka. To jest ok. Cisza jest. Że mamy coraz większe te dziury, zobaczymy co będzie. No przyjemnie jak na razie, ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj się zacznie No dopiero. widać, jak ręce mi latają. O, już trochę. Nie jest to takie zawieszenie jak w ID4 i w ID3 i w tych innych wszystkich. Troszeczkę jest takie bardziej komfortowe. Odnoszę takie wrażenie. 3, 2, 1. Włączam. I pilnujemy autopilota. Zobaczymy jak daleko zajedziemy. Prędkość 80 na 120. Ludzie będą pewnie się denerwować, ale no ja chcę mieć tutaj jakąś kontrolę nad sytuacją. Fajne ostrzeganie o martwej strefie, to przy okazji też później pokażemy. No muszę przyznać, że on długo ciśnie. Bez ingerencji. Nawet żadnych ostrzeżeń nie ma. No ale było ostatnio, właśnie zastanawiam się o co chodzi. O, jest, dobrze, proszę przejąć, jest taki komunikat na kierownicy. Ale on cały czas jest. A teraz jest, dobrze, kierownica czerwona. Ale cały czas jedzie, trzyma się pasa i utrzymuje prędkość. Dobra, no jest ok, jeszcze pasy szarpią. Podsumowując to, jak zachował się autopilot, trochę długie ma te, muszę przyznać, interwały pomiędzy różnymi zdarzeniami, czyli zanim się pojawiły te żółte ostrzeżenia, no minęło dużo czasu, nie? Bardzo dużo. Czerwone ostrzeżenie też bardzo długo pikało, a później samochód zachował się bardzo prawidłowo, nawet nadprawidłowo, bo jeszcze dodatkowo pas mnie tak budził. Musicie pamiętać, że to nie jest zrobione po to, żebyście wy nie mogli jeździć bez rąk na kierownicy, tylko to jest zrobione po to, żebyście mogli wyjść z trudnej sytuacji, czyli sytuacji, kiedy zasłabniecie, zaśniecie za kierownicą, albo nie daj Boże wam coś gorszego się stanie, kiedy nie będziecie mogli absolutnie jakby wrócić, tak, dostaniecie, nie wiem, jakiegoś wylewu, zemdlejecie czy cokolwiek innego,
i wtedy samochód bezpiecznie będzie w stanie się zatrzymać. Co zrobił? No, zaczął zwalniać, oczywiście trzymając cały czas się pasa, włączył światło awaryjne, włączył sytuację awaryjną, czyli gdyby nie anulował, to prawdopodobnie zadzwoniłby też SOS, tak? Czyli zgłosiłby, że po prostu ktoś za kierownicą zasłabł, a samochód stoi na awaryjnych gdzieś tutaj na drodze szybkiego ruchu. Także ewidentnie plusik dla autopilota za to, jak reaguje. Samo działanie autopilota sobie jeszcze sprawdzę w kontekście tego, czy zmienia pasy, czy nie zmienia. To zaraz do tego przejdziemy, aczkolwiek w tej wersji obawiam się, że nie mamy tu takich wypasów. O kurczę. To chyba. Chyba nie. Chyba nie za bardzo jest tym zmienianie pasów, przykro mi. Włączam kierunkowskaz, to on upoważnia mnie do tego, żeby zmienić pas, ale on nie kontroluje sytuacji. Czyli to nie jest tak, że on później wraca automatycznie. Gdybym trzymał ten kierunkowskaz włączony, to on by po prostu bujał się z pasa na pas. Jeśli jest inaczej, to też nas poprawcie. Na tą chwilę tak mi to wychodzi z tego testu. Dobrze, dojedziemy sobie do jakiejś zawrotki i zamienimy się za kierownicą. Fajnie się jeździ i powiem wam tak, jadę teraz test przepisowe 120. Chyba, że możemy powiedzieć, że jest cicho. Zresztą wy też to ocenicie w kontekście tego, jak będzie nas słychać, czy będzie nas słychać, czy nie będzie. Dobrze. Mi się wydaje, że jest To, co ciszej niż Tesla. Tak, jedyne co to jak włączasz wentylowanie siedzenia, no to Tak, to tutaj szumi. wtedy było bardzo Trzeba głośno. przyznać, że wentylowanie siedzenia tutaj jest albo jakieś super efektywne, albo o co chodzi, naprawdę jest bardzo głośne. Postaram się to dla was też ująć kamerą. Ja to nagrywałam. Nagrywałaś, tak? Że to tak szumi? A przepraszam, nie widziałem tego, co Patrycja robiła w kontekście testu wnętrza, więc będę prawdopodobnie gdzieniegdzie strzelał w jej, jakby się mówi, w jej podwórko. Samochód jest samochodem przygotowanym na dłuższe podróże, bo tak jak pokazywałam na teście wnętrza, ma nawet tą rewizję taką przygotowaną na przewóz nart. Natomiast niekoniecznie bym powiedziała, że jest autem tak na maksa rodzinnym, bo tutaj jak ja siedzę, a nie jestem osobą wysoką i nie zmieniam ustawienia fotela, tylko wsiadam z tyłu, to jest tam tak ciasnawo. A to już Karol chyba nawet zauważył, Tak, nie? tak, że, tak, że że jest było mniej mu trochę miejsca. mało miejsca. To Tak. prawda, że tutaj Tesla i w ogóle większość samochodów elektrycznych jest jakoś inaczej skonstruowana, nie? Jak patrzyliśmy na to też wielokrotnie i w chińskich samochodach, i w Tesli, to ten tył zdecydowanie daje więcej przestrzeni. Chińczycy już w ogóle przesadzają, nie? Z tyłu miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale Chińczycy budują samochody pod pasażerów z tyłu. No Z przodu tutaj, to siedzi tutaj jest kierowca. albo dla małych, do przewozu małych dzieci, tak, albo nie wiem, no jednego na środku. Moje odczucia są takie. Dobrze mi się jeździ tym samochodem. A jego minusy, no to wkurzający kierunkowskaz, czy przepraszam, dobrze mówię kierunkowskaz? Kierunkowskaz, bardzo. Dobrze. Rewelacyjnie. Już się bałam, że znowu źle mówię. Dźwięk jest trochę irytujący, no ale pewnie można się do niego przyzwyczaić. A druga rzecz to jak dla mnie za mało dynamiczny. No, wybaczcie, ale przyzwyczajam się już do tego, że jak chcę szybko gdzieś zmienić pas, zwłaszcza jadąc autostradą, no to... No Tesla do tego przyzwyczaja. troszeczkę dynamiczniejsza. Zdecydowanie, że ta dynamika tutaj... Ale tak na dojeżdżania po mieście bardzo wygodny. Widzę w nim pozytywy. No, wcześniej mnie to tak trochę na początku, jak się przesiadam z Tesli do tego auta, do tego Audi, to przytłaczało mnie to, że jest tu tak ciemno i tak nisko, ale teraz w tym sezonie takim letnim, gdzie jest gorąco, to widzę plusy tego, tak? Nie nagrzewa się ten samochód tak mocno. Jeszcze jak dojedziemy, postaram się dla was też, jak będziemy dojeżdżać do tego ruchu, gdzie jest trochę gęściej, postaram się dla was też nagrać, jak wygląda sygnalizacja martwej strefy, bo wygląda fajnie. No jest widoczny, tak? Jest Mówimy widoczny. o tym żółtym na lusterkach Światełko, żółty, ale tak? na obudowie lusterka, Tak, czyli ani tak. nie w lusterku, ani tak jak w Tesli, tutaj gdzieś w słupku. Jest widoczny. Jest widoczny. To też kolejne przyzwyczajenie. Ja bardzo lubię to, jak widzę jeszcze przy wyrzucaniu kierunkowskazu, jak widzę, wyświetla mi się obraz w Tesli. W tym samochodzie tego nie znalazłam, więc podejrzewam, że może nie mieć. A jest to też bardzo wygodne. Przejedzie zaraz? No, prawie. No. Możemy uznać, że pas. Tutaj to trochę po krawężniku. Daje radę. Widać go na łące. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jak na tak duży samochód, długi, bo w ogóle musimy postawić go koło Tesli i sprawdzić, czy ta długość się zgadza. Jutro jak będziemy robić test podnośnikowy, to postawimy dwa samochody obok siebie. Miałem się ustawić oba samochody, czyli Tesla Model Y i Audi, mniej więcej w tej samej linii.
No i Audi troszeczkę, ale dosłownie minimalnie wydaje się dłuższe od Tesli Model Y. Samochód leci w górę. Zatrzymamy go sobie zaraz na wysokości tej. Zobaczymy, jak to wygląda. Mamy obręcze 20-calowe. Z przodu mamy oponę o profilu 45, czyli wysokość 45, szerokość 235. Zobaczmy, jak to z tyłu wygląda. O, ciekawe. Z tyłu mamy też oczywiście obręcze 20-calowe, natomiast profil opony jest 40, a szerokość 265. Przypominam, że samochód jest napędzany na tył. Zobaczmy sobie teraz, jak wygląda zawieszenie. Tutaj z tej strony wygląda to bardzo klasycznie. Wezmę może latarkę, żeby trochę lepiej nam tutaj to pokazać. Tarcze praktycznie bez jakichkolwiek objawów zużycia. No, zaciski hamulcowe klasyczne, aczkolwiek powiem Wam szczerze, duża ilość pyłu w ogóle, spora ilość takiej powierzchownej korozji. Dosyć ciekawe, samochód w sumie prawie nowy. O, u góry możemy sobie też zerknąć na zawieszenie, zobaczcie. Zawieszenie na zwrotnicach, czyli nie na MacPhersonie i tutaj jeszcze dodatkowo urozmaicone. Jak pamiętacie w Tesli czy w wielu samochodach, tutaj mamy oś, gdzie znajduje się jeden stworzeń, natomiast w przypadku Audi mamy dwa stworzenie niezależne. Później zobaczymy jeszcze, jak to wygląda spod spodu. No, tarcze solidne, oczywiście wentylowane i solidny zacisk. No i zobaczcie, mamy całą zwrotnicę, teraz już odwiedzimy ją od spodu. U góry mamy te dwa wahaczyki krótkie, tak jak żeście widzieli. To tam. A tutaj na dole macie dwa dodatkowe wahacze, z czego jeden jest podporą amortyzatora. Nawet końcówki drążka stabilizatora są wykonane też z aluminium. No i zacisk. Solidny, potężny zacisk. Natomiast tak jak widzicie, oczywiście napędu z przodu nie ma w tym pojeździe. Teraz jeżeli chodzi o osłony i ich ukształtowanie, tutaj jak widzicie mamy taką przestrzeń, dzięki której wentylator może wypuszczać więcej powietrza z siebie. Nie wiem, czy to jest akurat konieczne. Wydaje mi się, że w tej sytuacji powoduje to też swojego rodzaju, bo to jest oczywiście kanał powietrzny. Tutaj z tyłu mamy taką obudowę, tam nic nie widać w środku. Nie wiem, czy Wiktoria jesteś w stanie to pokazać. Ja tu przyświecę może, o tak. Także tam zabrudzenia do środka się nie dostają, to jest dobre, natomiast z drugiej strony w pewnym sensie jest to jakieś tam zakłócenie aerodynamiczne, niekoniecznie wydaje mi się to potrzebne i nie wiem, z jakiego powodu akurat Audi tak to zrobiło. Na pewno ułatwia to uciekanie powietrza nagrzanego w dół, ale z drugiej strony w jakiś tam sposób zakłóca aerodynamikę wtedy, kiedy to nie działa. Jeżeli chodzi o zabudowanie tutaj tych przestrzeni, no to znowu ja tutaj mogę przyświecić i pokazać, też Wiktoria możesz pokazać, że sporo przewodów jest narażonych na warunki zewnętrzne. Mimo iż tutaj tej przestrzeni jest bardzo dużo i można byłoby to zagospodarować lepiej, no to jednak Audi się tak bardzo mocno do tego nie przyłożyło. Obudowa baterii wzmocniona kompozytem, to widać zresztą, że to jest materiał kompozytowy. Progi też fajnie zasłonięte, aczkolwiek filcem. Także to mocowanie, bo ta bateria prawdopodobnie to ma pod spodem mocowania. Te mocowania są gdzieś tam zasłonięte, aczkolwiek nie idealnie, bo zobaczcie, tutaj mogę sobie spokojnie wejść, tak samo jak brud też wejdzie. Tylne osłony. Znowu trochę hamulca aerodynamicznego tutaj mamy, ale jest zabudowane w miarę. Przypominam, jak zawsze na tego typu testach, aczkolwiek tutaj to nie wygląda tak dobrze jak w Xiaomi czy w Tesli, ale ten wahacz, jak samochód osiądzie na ziemi, to ten wahacz się zrówna mniej więcej z tymi obudowami, więc nie będzie stanowił takiej przeszkody aerodynamicznej jak teraz. Zawieszenie wielowahaczowe. Rywa mi się, żeby powiedzieć, że podobne jak w Tesli, ale nie powiem, bo będziecie mi później linczować. Natomiast na pewno jest komfortowe, bo też mieliśmy okazję tym wiele razy jeździć. Zacisk hamulcowy hybrydowy, czyli służący nam jako zacisk parkingowy i normalny zacisk hamulcowy. Dobrze. No i obudowy wahaczy dolnych, na których się opiera przy okazji sprężyna wraz z amortyzatorem. Mamy podobne w Tesli. W Tesli one nie są aż tak solidne, może inaczej nie są tak mięsiste, nie ma tyle tego materiału. One nie zasłaniają w całości. Tutaj to zasłania w całości i są znowu dwie szkoły. Niektórzy mówią, ja mówię i niektórzy inni mówią, że to jest dobrze, bo ten wahacz nie jest ciągle obtukiwany przez kamienie i tak dalej. Inni mówią, że źle, bo tam się zbiera syf i to wszystko rdzewieje. Także myślę, że czas pokaże. Teraz sobie zobaczę tylko jeszcze, czy mamy symetryczność, jeżeli chodzi o półosie. Tak, półosie są ustawione symetrycznie, bez żadnych wałków pośrednich. Także jest tutaj jakby Audi zadbało o to, żeby ułożyć przekładnię tak, wypośrodkować, żeby nie trzeba było stosować żadnych wałków pośrednich.
No, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o dostępność do elementów, no to też znowu pokazuję i objaśniam. Zobaczcie, jak wszystko tu ładnie widać. Wymiennik ciepła tutaj mamy jeden od silnika. Tutaj mamy niskie napięcie. Tutaj już nawet coś zagięte. O, proszę bardzo. Zobaczcie, jak to wygląda. I to jest fabrycznie tak ułożone. Zobaczmy, czy z drugiej strony coś ciekawego widać. No też. Wtyczki niskiego napięcia, aczkolwiek znowu nie będę krytykował aż tak bardzo, bo z drugiej strony, jak sobie przypomnę, jak to wyglądało w Tesla Model S, gdzie tych wtyczek i tego wszystkiego z tyłu było bardzo dużo narażonych na warunki zewnętrzne, a mimo to niewiele się działo z nimi, to no, uznajmy to, że to nie jest najgorsze możliwe przewinienie, jakie Audi mogło mieć w stosunku do klientów potencjalnych. Ogólnie nie wygląda to źle. Silniki Volkswagena, to przy okazji odsyłam Was na materiał nasz o silnikach i przy okazji też do kanału Sandy Munro, gdzie silnik Volkswagena był rozbierany na atomy. Naprawdę warto, bo te silniki akurat to jest piece of art, może tylko wyjąwszy same mocowanie inwertera i jego umiejscowienie. Natomiast jeżeli chodzi o zestrojenie mechanizmów, jeżeli chodzi o chłodzenie i te wszystkie inne elementy, akurat silniki Volkswagena naprawdę dobrze są skonstruowane. Tutaj mamy jeszcze automatycznie wysuwany hak, zobaczcie. Fajna opcja, w Tesli nieistniejąca w ogóle fabrycznie. Tesla ma oczywiście haki, fabryczne nawet, natomiast nie ma haka wysuwanego automatycznie. Tutaj nie do końca rozumiem tą przegrodę, do czego ona służy. Czy to ma służyć zatrzymywaniu powietrza? Nie jest to ani dyfuzor, bo z drugiej strony patrzcie, tu mamy fajnie ukształtowany dyfuzor, a tu mamy taki hamulec. Trochę niepotrzebne. Od właściciela wiem, że ten samochód zużywa dosyć dużo energii. Jemu wychodzi jeżeli dobrze pamiętam, między 25 a 26 kWh, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do Tesla Model Y, która w takim naprawdę dynamicznym trybie jazdy zużywa maksymalnie do 20-21 kWh, więc ten samochód pod tym względem jest dużo gorszy. Zjedźmy jeszcze na dół, parę słów na temat ogólnie jakby sylwetki i przejdziemy do parametrów. Słuchajcie, jeszcze parę słów na temat samej bryły pojazdu. Jeżeli chodzi o przód, samochód można powiedzieć, że wygląda całkiem fajnie, przynajmniej mi się w miarę podoba. Widać ewidentnie tutaj, chyba mam nadzieję, albo inaczej, wydaje mi się, że to jest inspiracja chińskimi markami i próba nadążenia za trendami. Z drugiej strony, ja osobiście nie jestem wielbicielem kombi, więc cała sylwetka z kolei nie przemawia do mnie aż tak dobrze. Mimo iż wydaje się w miarę taka spójna i ogólnie widać tutaj charakter samochodu. Myślę, że w Audi udało się to samo, co udało się w Porsche, chociażby jak patrzymy na Cayenne, czy jak patrzymy na Macana. Pomimo walki o aerodynamikę udało się zatrzymać pewnego ducha marki, czyli jak na ten samochód patrzymy, szczególnie z tyłu, bo może z przodu to jeszcze tak niekoniecznie, ale z tyłu jak patrzymy na ten samochód, to nawet gdybyśmy nie mieli tych znaczków, pomyślelibyśmy sobie Xiaomi, nie no żartuję, pomyślelibyśmy sobie Audi. Jednak w pewnym sensie charakter Audi jest tutaj mocno odzwierciedlony. Czy kupiłbym ten samochód? Zupełnie szczerze, nie kupiłbym tego samochodu, bo oczywiście wycenowanie jego w stosunku do tego, co on oferuje, tylną napędowość i przy okazji też sylwetka kombi, której osobiście nie lubię, powoduje, żebym tego samochodu nie kupił. Dodatkowo zużycie energii, no 25-26 kWh przy tym pojeździe oznacza, że nie zrobimy więcej jak 300 km. Dla mnie ten samochód nie jest opcją, którą bym wybierał. Tak jak mówiłem wielokrotnie wcześniej na materiałach, no ja jednak patrzę bardzo mocno na chińskie marki i gdzieś tam w tym segmencie chińskich marek być może szukałbym swojego nowego samochodu lub ewentualnie nowej Tesli, jeżeli taka się pojawi. Ale co widzę? Widzę, że europejskie marki zaczynają wreszcie brać ten challenge, zaczynają się rozwijać i zaczynają pokazywać te samochody coraz lepsze. Więc oczywiście trzymam kciuki, no bo to są chociaż co prawda niemieckie, ale w jakimś sensie nasze europejskie. Mimo że z Polski to taki malutki kciuk do góry. Jak zawsze czas omówić parametry testowanego egzemplarza. No i mamy tutaj do czynienia z Audi A6 Avant w wersji Base z napędem na tył, co nie ma szczególnego wpływu oczywiście na wymiary tego pojazdu. Powiem Wam szczerze, na stronie producenta nie mogłem znaleźć wymiarów, więc posłużyłem się stronami zewnętrznymi. No i mogą tu występować pewne rozbieżności. Gdyby wyglądało to inaczej, to oczywiście koniecznie na dole dajcie nam znać. Według tego, co znalazłem, ten wymiar wynosi 4,93 m. Szerokość bez lusterek to 1,92 m, a wysokość to 1,52 m. Na ogląd wygląda to całkiem poprawnie. Za samochodem też przemawia bardzo mocno rozstaw osi, bo mamy tutaj prawie 3 metry, a dokładnie 2,94,5 cm. Jeżeli chodzi o pojemność bagażnika bez złożonych siedzeń, to jest 502 litry, czyli naprawdę spoko. Z rozłożonym bagażnikiem, z rozłożonymi siedzeniami to jest 1422 litry. Z przodu frank, no to tak jak widzieliście, nie za duży, 27
litrów. Mamy silnik elektryczny umieszczony z tyłu, który daje nam standardowo do 210 kW, natomiast w trybie Launch Control aż 240. Maksymalny moment obrotowy, przypominam oczywiście jak zawsze, że dostępny z samego dołu to 435 Nm. Od 0 do setki przyspieszamy w 7 sekund w trybie standardowym, natomiast w trybie Launch Control w 6 sekund. Prędkość maksymalna pojazdu jest ograniczona do 210 km na godzinę. Co zaś do baterii i możliwych prędkości ładowania. Bateria w tym samochodzie ma pojemności brutto 83 kWh, natomiast netto mamy dostępne, no można powiedzieć, że 76, a dokładnie 75,8. Jest to oczywiście bateria NMC. Jeżeli chodzi o ładowanie, to ładowanie AC jest dostępne dla nas z mocą 11 kW, ładowanie DC 225 kW. I tutaj mała uwaga, uważam, że przy architekturze 800V jest to bardzo powolne ładowanie. Myślę, że tutaj grupa Volkswagena, Audi w tym wypadku mogłoby się postarać o troszeczkę lepsze parametry. Dobrze, co do zużycia energii, producent deklaruje tutaj, że samochód jest w stanie zużyć w trybie mieszanym od 16,3 do 14,1 kWh na 100 km. No są to wartości absolutnie wyssane z palca. Przypominam, że właściciel tego pojazdu mówił nam, że nawet w takich przeprędkościach autostradowych, rozumianych jako prędkość maksymalna plus 10 km na godzinę, on osiąga zużycie na poziomie nawet 26 do 28 kWh, czyli bliżej Tesli Model X niż na przykład Tesli Model Y. I w tym wypadku akurat Audi wypada nieco gorzej. I dalej zasięg w cyklu mieszanym deklarowany przez producenta jest możliwy nawet do osiągnięcia na poziomie 600 km. No patrząc na to zużycie realne i patrząc na pojemność baterii, myślę, że mówimy raczej o 300, maksymalnie 350 km. Ogólnie samochód, jeżeli chodzi o bryłę, wygląd zewnętrzny, wyposażenie wnętrza i takie obcowanie z pojazdem i komfort jazdy raczej zrobił na nas pozytywne wrażenie. Oczywiście są też i negatywy. Negatywem jest zdecydowanie niedorzeczna ilość przycisków, manipulatorów i niezbyt fortunnie umieszczony ekran dla pasażera. Innym parametrem, który zdecydowanie dyskwalifikuje ten pojazd, przynajmniej w moich oczach, w kontekście istniejącej już konkurencji, no to jest jego cena, bo za ten egzemplarz bez rabatów, bez żadnej promocji musielibyśmy zapłacić nawet powyżej 300 000 złotych, co wydaje się w porównaniu do tego, co mamy dostępne na rynku ceną mocno wygórowaną. Oczywiście płacimy tu trochę za markę. Pytanie, ile jeszcze w obecnych czasach jest warta marka, porównując te samochody do tego, co prezentują chociażby Chińczycy z Xiaomi, z Xpenga, czy z innych marek, czy chociażby nawet Tesla. Słuchajcie, oceniam ten samochód na mocne 4. Myślę, że Europejczycy robią wyraźne kroki w kierunku konkurowania na rynku elektromobilności, aczkolwiek z drugiej strony nazwałbym te kroki nieco nieśmiałymi i zachęcałbym do bardziej aktywnego działania. Dziękując Wam za oglądanie, chciałem przy okazji zachęcić wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych, których jeszcze nie testowaliśmy, do tego, żeby zgłaszali się do nas na testy, bo testy samochodów użytkowych, takich, które normalnie są przez Was używane na co dzień, co do których możecie też już wyrazić swoje opinie związane na przykład chociażby z konsumpcją energii i wszelkich możliwych wad tego pojazdu, są dużo cenniejsze niż testowanie samochodów z parku prasowego. Dodatkowo dziękuję Wam oczywiście za subskrypcję, bo te Wasze subskrypcje to jest to, co powoduje, że chce mi się ciężej pracować. I przypominam o aplikacji EV Repair Finder, bo tam możecie znaleźć wszystkie nasze warsztaty i dużo więcej. Trzymajcie się, cześć!